Między natłokiem nocnej pracy, życiem domowym, milionem małych i większych zainteresowań, z których głównym są gry wideo, czasem lubię także trochę zwolnić. Usiąść, zrobić sobie herbaty i zagrać w planszówkę. I wtedy najlepiej, jeżeli jest to coś, co nie wyjmie mi z i tak już napiętego grafiku kilku godzin. Szybkie rozłożenie i stosunkowo szybka rozgrywka z niekoniecznie wartką akcją to coś, co bardzo do mnie przemawia. Szczególnie w jesienne dni. I parki wpasowują się w te wymagania wyśmienicie. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bassgram i dzisiaj nie dość, że pokażę Wam grę planszową Parki, to jeszcze dodatkowo opowiem Wam pokrótce o 3 grach na konsolę, które wydaje mi się świetnie pasują klimatem do tej planszówki. Parki są jedną z najpiękniej wydanych gier planszowych, w jakie dane mi było do tej pory zagrać. Starannie wykonane drewniane komponenty i kartonowe żetony zdjęć zamknięte w 2 poręcznych pudełkach, elegancko prezentujący się emaliowany żeton pierwszego gracza, no i przede wszystkim przepięknie ilustrowane karty parków narodowych Stanów Zjednoczonych, wśród których znajdziemy m.in. Joshua Tree National Park, Wrota Arktyki czy Park Yellowstone. Ten jest także miejscem akcji symulatora chodzenia Firewatch. Ostatnimi czasy życie Henry'ego zaczęło trząść się w posadach i praca obserwatora w dziczy lasów Wyoming spadła mu jak z nieba. Tylko on ze swoimi myślami i natura. No i jeszcze Delilah, jego wścibska przełożona, jedyna osoba, z którą Henry ma jakikolwiek kontakt. To nic, że tylko przez radio. Ważne, że jest jakiś ludzki głos, by nie zwariować. I tak mijają te leniwe dni na siedzeniu, czytaniu i pieszych wycieczkach, aż w środku lasu pojawia się dym. Historia w Firewatch jest o wiele mroczniejsza niż tylko przechadzki szlakiem i pstrykanie zdjęć jak w parkach, ale estetyka obydwu tytułów na pewno przyciąga oko. Podczas pełnienia swojej służby na wieży strażniczej Henry ma mnóstwo czasu na zwiedzanie parku Yellowstone, a my towarzyszymy mu w tych pierwszoosobowych wędrówkach. Możemy wtedy chłonąć piękno obrazu i, kiedy tylko Delilah nie gada do nas przez radio, delektować się spokojem natury. Na wycieczkę po parkach może się wybrać od 1 do 5 graczy i każdy z nich obiera rolę 2 turystów. W trakcie 4 rund reprezentujących pory roku poruszamy się nimi naprzemiennie z innymi graczami. Zbieramy surowce, dzięki którym na koniec każdej pory roku będziemy mogli zakupić ekwipunek, który ułatwi nam podróż, zarezerwować sobie park lub, wydając odpowiednią ilość zasobów, odwiedzić wybrany park, dodając go do naszej kolekcji, a na koniec rozgrywki zebrać za niego punkty. I jak to zwykle w tego typu grach bywa, ten, kto ma najwięcej punktów, zostaje zwycięzcą. Wędrując, możemy też robić zdjęcia, za które także zdobywamy punkty, rozpalić ognisko, jeśli chcemy dołączyć do innego pionka na tym samym kafelku, a losowana na początku każdej rundy karta pogody będzie wpływała pozytywnie lub negatywnie na zdobywane przez nas surowce lub na ceny odwiedzanych parków. I może się wydawać, że to dużo, ale w praktyce jest to do ogarnięcia w bardzo krótkim czasie. Spokojne rozstawienie wszystkich elementów to kwestia jakichś 5 minut. Sama rozgrywka także nie powinna zająć Wam więcej niż godzinę, a grając w trybie solo to myślę, że około 45 minut maksymalnie,
Czyli mniej więcej tyle, ile trwał spacer, na który zabrałem parki, by nagrać dla Was kilka ciekawych ujęć. A propos krótkich spacerów. W grze A Short Hike także nie spędzicie raczej długich godzin na wędrowaniu, ale myślę, że będziecie się dobrze bawić. Według strony How Long to Beat ukończenie wątku głównego nie powinno zająć dłużej niż 1,5 godziny, chociaż muszę przyznać, że ja biegam i latam po parku Hawk Peak już od ponad 2 godzin, co chwilę znajdując sobie nowe zajęcia i podziwiając panoramy w tym pięknym, otwartym świecie pikselowego spokoju. Znaczy względnego spokoju, bo dzieje się tu dużo. A to jakieś wyścigi, a to znowu ktoś chce od nas muszelki, szukamy łopatki, żeby wymienić ją na słusznych rozmiarów szpadel, a to znowu gramy w kijosiatkówkę. No ale, co zrobić? Do parku zjechali turyści, a nasza mała bohaterka Claire w drodze na szczyt góry, gdzie pragnie złapać zasięg w swojej komórce, bo czeka na ważny telefon, podejmuje się tych wszystkich szalonych zadań. W międzyczasie możemy zrobić sobie przechadzkę po plaży albo po lesie, popodziwiać latarnię morską, zajść na stary cmentarz, a w wyższych partiach, gdzie przymarzają piórka, poślizgać się, no i przede wszystkim pokombinować, jak dostać się na sam szczyt. Jest tutaj też jeden z najlepszych elementów, jaki może się w grze pojawić, czyli łowienie ryb. I chyba przez to tak wydłużył mi się czas gry, bo lubię od czasu do czasu przysiąść nad brzegiem morza czy rzeki i, że tak powiem, zamoczyć kija. Towarzystwo, nawet najlepsze, po niedługim czasie nuży i rozprasza. Więc jak już wspomniałem, jest też możliwość zagrania samemu i w takim przypadku rolę drugiego gracza przyjmuje kontrolowany kartami ekwipunku strażnik leśny. Niezły jest z niego przeszkadzacz, bo nie dość, że blokuje nam pola, na które chcielibyśmy się udać, to na koniec każdej pory roku może nam utrudnić życie, zabierając nam aparat albo żeton pierwszego gracza, a nawet usunąć z gry jakiś park, przez co tracimy możliwość jego odwiedzenia. Granie samemu nie oznacza jednak nudy, wszak w samej naturze znajduje przemiłe i dobroczynne towarzystwo. W głuchym kapaniu kropel, w każdym dźwięku. Mimo tych przeszkadzajek, gra jest bardzo przyjemna. Za każdym razem jak do niej siadam, czy to sam, czy z kimś, nie czuję zaciętego ducha rywalizacji, a niespieszny, relaksujący gameplay bardzo mi pasuje. Estetycznie jest to uczta dla oka, a długość rozgrywki jest wystarczająca na tyle, by się zrelaksować i dobrze bawić. Bo jak nagle stwierdzam, tak mógłbym mieszkać. I mieszkałem przez godzinę. Tak sobie tutaj podrzucam cytatami Henry'ego Davida Thoreau, ale kto by lepiej pasował do nawiązania do samotniczej i niespiesznej rozgrywki, jak nie prekursor transcendentalizmu, minimalizmu i poniekąd ekologii, który w ramach eksperymentu postanowił zamieszkać w lesie nad stawem. W ciągu 2-letniego tam pobytu zakosztował prostego życia, jedząc to, co zebrał lub złowił. Wybudował malutki dom, który miał służyć bardziej za schronienie przed zimnem niż jako stała siedziba, ale przede wszystkim, jak sam napisał w swojej książce, zamieszkałem w lesie, albowiem chciałem żyć świadomie, stawiać czoło wyłącznie najbardziej ważkim kwestiom, przekonać się, czy potrafię przyswoić sobie to, czego może mnie nauczyć życie, abym w godzinie śmierci nie odkrył, że nie żyłem. Nie chciałem prowadzić życia, które nim nie jest, wszak życie to taki skarb. Nie chciałem też rezygnować z niczego, chyba że było to absolutnie konieczne. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby postawić się w roli tego XIX-wiecznego myśliciela, żyć świadomie i szukać inspiracji wśród książek i odgłosów przyrody oraz prowadzić tryb życia zgodny z naturą, polecam spróbować Walden a Game. Model gry przypomina ten znany z Survivali, z tym, że jest równie minimalistyczny co nauki Thoreau. Możemy zbierać jagody, łowić ryby
rąbać drwa na opał, remontować dom i cerować ubrania, a także podejmować się dorywczych prac, by móc w sklepie zakupić najpotrzebniejsze rzeczy, czy aby zapłacić podatki. Ale przede wszystkim odkrywamy tu siebie, że tak powiem, obserwując otaczającą nas przyrodę, robiąc na jej temat notatki i zbierając inspiracje, aby na koniec dnia zapisać kilka zdań w naszym dzienniku, który jest w większości fragmentami książki Walden, czyli Życie w lesie. Trafimy też bardzo często na listy od i do przyjaciół czy rodziny, które nie tylko przybliżają nam biografię bohatera, ale także dostarczają nam dodatkowych zadań. Good work. Keep going. Standing tall at the rim of the sky, like my namesake's transparent eye, I have the clearest view of all we know, far from toil of the field and the hoe. S. Z początku było mi trudno wstrzelić się w rytm gry. Dni były krótkie, a wraz z przemijaniem lata jeszcze bardziej, a do odkrycia dużo. Ale po kilku dniach wypełnionych spacerami czy rąbaniem drewna udało mi się w końcu wyciszyć i odnaleźć tę równowagę. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jakie gry, czy to planszowe, czy wideo, wy polecacie na jesienne dni, a ja już się z wami żegnam. Dajcie też znać, jak podobał wam się ten materiał i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć!